Cześć! Zamkiem, który przygotowałem na dzisiaj, jest kłódka firmy Burgwachter. Jest to model Boccia. Model Boccia dokładnie, już Wam pokażę jaki, 450 na 40 mm. Z racji tego, że 40 mm wynosi jego szerokość korpusu. Ogólnie jest to kłódka, która służy do zastosowania raczej, można powiedzieć, w niezbyt zabezpieczonych miejscach, może średnio zabezpieczonych, takie jak powiedzmy wiaty śmietnikowe, jakieś, nie wiem, komórki, w których przechowujecie, nie wiem, słoiki lub tego typu historie. Aczkolwiek jeżeli chodzi o ten model, jest on bardzo ciekawy z dwóch powodów. Po pierwsze, jest oczywiście bardzo fajnie zabezpieczony, jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne, ponieważ jest to dość solidne, monolityczne body z hartowaną szeklą o grubości 6,5 mm, także tutaj pod tym względem jest to raczej fajne. Ale przede wszystkim jest to model tak zwany dimple, czyli z kluczem bocznie nawierconym, jak to się mówi po polsku, a z dość, można powiedzieć, fajnym otworem. Jeżeli chodzi o tą konstrukcję, jest to dość nietypowe. W ogóle, jeżeli chodzi o Burgwachtera, jest to dość nietypowe. Ja sobie ją pozwolę wsadzić tutaj w uchwyt. Będzie łatwiej to omawiać za chwileczkę. Zwróćcie uwagę na sam klucz. Sam klucz do tego modelu, pomijając fakt oczywiście, że jest dość naprawdę ładnie wykonany, pokazuje nam, że ten zamek jest zamkiem pięciopinowym. To jest tutaj dość tutaj atrakcyjne. W tym rzędzie mamy tutaj zdecydowanie pokazane, jak te piny są cięte od ekstremalnego no-toucha w tym momencie w miejscu numer 1 do praktycznie zero cut'a w miejscu numer 3, w pozycji numer 3 w tej komorze. Dodatkowo wyposażony jest jeszcze w control piny. Akurat w tym konkretnym modelu nie dopatrzyłem się tych control pinów. Być może po prostu można je znaleźć w innych modelach, ale jeżeli chodzi o Boccie, to na pewno tutaj w tym momencie tego nie widziałem. Przynajmniej nie ma tego w 40 mm modelu. Jeżeli chodzi o jego działanie, działa oczywiście w 100% płynnie, rewelacyjnie. Jest to kłódka, która jest kłódeczką. To już mogę jeszcze na chwilkę ją wyciągniemy. Jest to kłódka, która jest ryglowana z dwóch stron, także tutaj w tym momencie można naprawdę pochwalić producenta za to ryglowanie. Jeżeli chodzi o samo szymowanie, raczej nie ma szans z racji tego w tym momencie, że jest tutaj naprawdę niewiele miejsca, także nie jesteśmy w stanie obejść tego przy użyciu jakichś tam prostych technik obejścia. Pod tym względem oczywiście jest to jak najbardziej ok. No i w związku z tym się po prostu zainteresowałem tym modelem i stwierdziłem, że dobrze będzie Wam go pokazać, ponieważ jest to naprawdę wdzięczna kłódeczka. No, nie przedłużając, przejdźmy sobie do narzędzi, którym się będziemy posiłkować, pikując tą konstrukcję. Napinacz klasyczny od Multipika, grubość 1,2 mm. Najlepsze narzędzie, ponieważ tutaj się mieści tutaj między wordingami idealnie praktycznie, także pasuje tutaj do tej kłódki fantastycznie. Jeżeli chodzi o flagę, którą będę dzisiaj używał, jest to flaga numer 7, również od Multipika. Najlepiej można powiedzieć spisująca się według mnie w tej konstrukcji. Tutaj ciekawym utrudnieniem jest to, że będziemy napinali oczywiście jak większość kłódek w prawo i będziemy niestety musieli pikować w tym samym kierunku, także tutaj to jest przy dimple lockach jest to dość poważnym utrudnieniem, także zobaczmy jak wygląda sytuacja. Jedyneczka nic, dwójeczka nic, trójeczka nic, czwórka chciałaby coś powiedzieć teraz. Delikatne kliknięcie. Zobaczmy naszą piątkę. Delikatne kliknięcie. Wracam do początku. Bardzo złe odczucia są w związku z tym pikowaniem. Po prostu no jest to pewien kłopot tutaj, jeżeli chodzi o wyczucie tej konstrukcji przy pikowaniu w tą samą stronę. Delikatne kliknięcie na trójce. Mamy ruch rdzenia. Czwórka nic, piątka nic, więc wróćmy sobie tutaj do początku. Jedynka nic. Nasza dwójeczka, zobaczmy naszą dwójeczkę. Zdecydowanie tak wygląda otwarcie tej konstrukcji.
No jak widzieliście, no nie jest to oczywiście zbyt trudne, aczkolwiek jeżeli chodzi o ten zamek, jest naprawdę godny uwagi, no ze względu po prostu na swoją konstrukcję i no jakby no, na pewno na odporność w tym momencie, jeżeli chodzi o odporność na warunki atmosferyczne, powiedzmy w mniej do średnio zabezpieczonych miejscach. Jeżeli chodzi o mnie, to będzie wszystko. Jeżeli uważacie, że ten film się Wam podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Jak zawsze, jeżeli macie jakieś pytania, zostawcie je w komentarzach. Trzymajcie się, hejka.